Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na Chat Makeup. Ja sobie będę robiła ten makijaż, a przy okazji opowiem Wam o zasadach konkursu, który już rozpoczynamy w niedzielę. Zapraszam. Dobrze, to zaczniemy makijaż oraz przygotowałam sobie, jak widzicie, już powieki, nawet tutaj wytrę, bo tego białego tu nie chcę. Przygotowałam sobie powieki, jeszcze je tylko pudrem zmatowię i chciałabym nagrać Wam film w formie chat make-upu, dlatego że wydaje mi się, że najłatwiej, najprzyjemniej może się to po prostu oglądać. Ja dzisiaj postaram się zrobić cut crease, żeby też coś się może działo dla Was no i to też będzie taki, może być świąteczny też makijaż, to jednocześnie, no nie wiem, jakaś tam taka moja propozycja. W każdym razie chodzi głównie o to, co mam Wam do przekazania, nie do końca o makijaż, ale taką formę tego filmu wybrałam w tym roku i o zasadach konkursu będę Wam opowiadała malując się. Użyję dzisiaj palety Sigma Cool Neutrals oraz Berries and Cream z Dominique Cosmetics i zacznę od tego, że regulamin konkursu będziecie mieli w opisie tego filmu. I ponieważ jest to ostatni film przed rozpoczęciem vlogmasu, to w żadnym filmie pod vlogmasem już nie będzie tego regulaminu, tylko będzie link do tego filmu z informacją, że w opisie tego właśnie filmu znajduje się regulamin konkursu. Dlatego, że w tamtym roku nie mogłam nic innego już wklejać w opis, bo cały regulamin zajmował miejsce, więc po prostu to nie ma sensu. I tym bardziej, że muszę wstawiać te linki do filmu odwołującego. Ale o co chodzi, o jakim filmie odwołującym ja mówię, to już po kolei przejdziemy. Dobrze, użyję sobie... Znaczy nie będę Wam pokazywała, czego używam, po prostu się maluję, bo to też zajmie czas. Konkurs będzie polegał na bardzo dużym zaangażowaniu, podobnie jak w tamtym roku, co też mówiłam, że u mnie konkursy są konkretne. Trzeba się napracować, żeby coś wygrać, ale nagrody też myślę, że są konkretne i w tym roku sami wybraliście nagrodę, którą otrzymacie i oczywiście jest to zapach Amouage Guidance. Te perfumy wybraliście i to otrzymacie. Otrzyma to osoba, która wygra cały ten konkurs. I teraz tak, filmy będą publikowane przez to, że jest to konkurs od 19. Natomiast w tamtym roku chyba była to 20. Ale biorąc pod uwagę, że mnie to też kosztuje dużo pracy, bo przy każdej publikacji filmu ja muszę siedzieć na YouTube Studio i sprawdzać czas dodawania przez Was odpowiedzi i punktowania Was, to w związku z tym ja też potrzebuję troszeczkę czasu, żeby później mieć czas obejrzeć jeszcze może coś albo w ogóle coś porobić. Dlatego wybrałam tę godzinę. No... Nie musicie być o tej 19, ale oczywiście, no, jeżeli chcecie wygrać, to tak, niestety do świąt trzeba się poświęcić i być o tej godzinie w domu. No, jeżeli ktoś pracuje na nocki i tak dalej i nie jest w stanie być przy telefonie, bardzo mi przykro. Nie jestem w stanie pod każdego zrobić tego konkursu, po prostu. I teraz tak... Zadaniem Waszym będzie odpowiadanie na zagadki znajdujące się w filmie.
Przez 24 dni, bo chyba w Wigilię też puszczę film, przez 24 dni będziecie musieli oglądać filmy, chcąc totalnie wyrównać Wam szanse i żeby nie było takich sytuacji jak w tamtym roku, postanowiłam, że te zagadki będą pojawiały się w różnym momencie filmu. Czasem gdzieś w środku, czasem na samym początku filmu, czasem na samym końcu filmu, w różnych momentach, tak, żeby każdy z Was, każdy z biorących udział w ogóle w tym konkursie musiał obejrzeć po prostu cały film, żeby dowiedzieć się i żeby poczekać i jakby dowiedzieć się o zagadce, usłyszeć zagadkę. Zagadka to będzie pytanie odnoszące się do któregoś z moich filmów i link do filmu, w którym odpowiedzi na tę zagadkę będziecie mogli poszukać, jest zawsze umieszczony w opisie pod filmem, gdzie ta zagadka została powiedziana, przeczytana przeze mnie, no, zadana, gdzie ta zagadka została przeze mnie zadana. Ja o tym też będę informowała za każdym razem w filmie. Jeżeli dodajecie komentarz, to odpowiedź na zagadkę, to nie możecie tego łączyć z komentarzem po prostu takim do filmu, bo wiecie, no to będą filmy, gdzie ja Wam też jakieś tam chciałabym, żebyście jakąś dyskusję ze mną prowadzili i żeby to nie było tylko tak, że tylko będą odpowiedzi na zagadki, ale żebyście też się ogólnie udzielali i wspierali mnie i żeby było tak jak do tej pory. Także odpowiedzi na te zagadki umieszczacie jako oddzielny komentarz. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli nie zrobicie tego i napiszecie odpowiedź łączoną z po prostu komentarzem do filmu, to ja narzucę filtr YouTube'owi w YouTube Studio. I przez to, że ja narzucę ten filtr, on mi wyrzuci tylko i wyłącznie komentarze z tym filtrem, czyli tylko z tą odpowiedzią. Dlatego dobrze jest, żebyście po prostu sobie kuku nie robili i żebyście nie łączyli tych komentarzy, bo wtedy YouTube mi prawdopodobnie tego w ogóle nie wyrzuci. No i przez co przepadną Wam jakieś tam punkty w tym konkursie. Kolejna rzecz jest taka, że te punkty nie będą jawne. W tamtym roku moim zdaniem, moim błędem okropnym było to, że te punkty były przeze mnie ujawniane z odcinka na odcinek. Teraz nie będą, bo ja nie chciałabym, żeby było jak w tamtym roku, że w połowie się powycofujecie, bo nie widzicie już szansy na wygraną, więc nie będziecie znali punktów. Nie będziecie wiedzieli, kto ile punktów zdobył, a punkty będą przyznawane od 10 tym razem do 1, bo liczę, że udział w tym konkursie będzie dosyć duży. Od 10 do 1 punktu. 1 punkt dostaną wszystkie osoby, które no najpóźniej udzieliły tej odpowiedzi, a cała reszta będzie po prostu szeregowana względem czasu. YouTube Studio podaje mi dokładny czas Waszego komentarza, natomiast Wy pod tym, pisząc ten komentarz, nie będziecie wiedzieli, ponieważ YouTube Studio jest na bieżąco, a to, co Wy widzicie na YouTubie, nie jest kompletnie na bieżąco uzupełniane, więc tym się nie możecie sugerować i nigdy nie będziecie wiedzieli tak naprawdę, ile punktów otrzymaliście. No, możecie strzelać, że poszło Wam dobrze, bądź gorzej, bądź wiecie, ale generalnie tak na 100% nie będziecie tego wiedzieli. I ja bym chciała, żeby tak było, głównie z tego powodu, że żebyście się po prostu nie wycofywali z tego konkursu i żebyście dobrnęli do końca tego konkursu, bo wszystko się może wydarzyć. I ja w tamtym konkursie też tłumaczyłam, że wszystko się może wydarzyć. Ktoś w połowie może przestać brać udział w konkursie, bo coś się wydarzyło. Więc
moja rozkmina tego konkursu i całe w ogóle jak chcę, żeby to było przeprowadzane, była taka, żeby każdy miał równe szanse, przede wszystkim czasowe też, bo jednak będziecie musieli obejrzeć cały film i jeszcze wrócić do filmu, w którym jest odpowiedź na zagadkę i też go obejrzeć, bo nie wiecie, w którym momencie filmu padnie odpowiedź. Więc tak naprawdę będziecie musieli siedzieć wieczorem przez cały grudzień wieczorami i oglądać moje filmy. Tak, to jest też zrobione trochę pode mnie, no bo ja dzięki temu też więcej zarobię pieniędzy od YouTube za reklamy. I tu się Wam od razu przyznaję, że nagrodę robię Wam dużą i po prostu taką dosyć pokaźną i chcę coś z tego mieć. Mam wrażenie, że to chyba wszyscy rozumieją, nikt tu nie jest dzieckiem, żeby nie tak prostej rzeczy nie wiedzieć, prawda? Oczywiście kontakt z Wami i to wszystko będzie uregulowane regulaminem, czyli trzeba będzie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i tak dalej. Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpi po świętach bezpośrednio i nie wiem, czy to będzie jakiś film, czy po prostu rozstrzygnięcie konkursu, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie w filmie o tym powiem i będę oczekiwała, że w komentarzu osoba, która wygra pod tym filmem o ogłoszeniu wyników, napisze, po prostu się do mnie odezwie. Całą resztę będziemy załatwiać sobie już mailowo. Skontaktuję się w komentarzu, odpowiem na komentarz, poproszę o kontakt mailowy tą osobę, a w mailu trzeba będzie napisać, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uzyskania nagrody. No i tam już wszelkie informacje, dane i tak dalej będą podawane przez Was po to, żebym ja mogła po prostu tę nagrodę wysłać. Myślę, że zapach powinien dotrzeć, jak wszystko bardzo sprawnie pójdzie, jeżeli ta osoba od razu się odezwie, to jeszcze przed Sylwestrem ktoś ten zapach powinien dostać. Przynajmniej będę się starała, ale to wszystko zależy tak naprawdę od osoby, która wygra, nie ode mnie, bo ja zrobię wszystko, żeby ta osoba po prostu jeszcze do Sylwestra otrzymała ten zapach. Być może zechce właśnie nim pachnieć w tę piękną noc, więc tak. I co do ogólnie zasad, myślę, że też to wiecie, jak to się rozpocznie. Ja rozumiem, że na początku mogą być jakieś pytania, czegoś możecie nie wiedzieć. Możecie wtedy oczywiście pisać w komentarzach, możecie też do mnie napisać maile odnośnie i pytać jakby o to, jak i jeżeli czegoś nie wiecie, nie rozumiecie tych zasad, nie wiem, jest coś dla Was niejasne, to oczywiście możecie jak najbardziej pytać, ale generalnie ja myślę, że to jest bardzo proste. Oglądacie film, wyszukujecie w tym filmie, oczekujecie na zagadkę w tym filmie, następnie idziecie do opisu tego filmu, przekierowujecie się na film, w którym jest odpowiedź na tę zagadkę i po prostu odpowiadacie w komentarzu jednym praktycznie słowem, może czasami dwoma, różnie. Ja później to filtruję, sprawdzam, kto był najszybszy, udzielam punktów od 10 do 1, zapisuję, nie rankinguję Was, czyli Wy nie wiecie, na którym miejscu jesteście tak naprawdę. Możecie sobie tam przypuszczać, ale takiej 100% pewności nie będziecie mieli, bo tak też było w tamtym roku, że Wy w ogóle dużo później, Wy w ogóle nie widzicie swoich komentarzy tak szybko, jak u mnie to wskakuje w YouTube Studio. W związku z tym nie jesteście do końca w stanie zweryfikować, kto tak naprawdę był pierwszy, kto drugi i tak dalej. No i tak, no.
Udział mogą brać wszyscy i nie ma żadnego znaczenia, czy ty jesteś, czy ty subskrybujesz mój kanał, czy ty nie subskrybujesz, czy ty, nie wiem, coś udostępniasz, czy nie udostępniasz, czy lajkujesz, czy komentujesz, czy jesteś stałym widzem, którego ja już znam który jest prawie od początku ze mną, czy jesteś od 5 sekund ze mną, bo dowiedziałeś się o konkursie i po prostu chciałeś wziąć udział. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Nie klasyfikuję ludzi na lepszych i gorszych. Ktoś mógł się tylko co dowiedzieć też o moim kanale. Dlaczego miałby od razu subskrybować, jeżeli jeszcze do mnie nie jest przekonany, ale jednak chce wziąć udział w konkursie, bo nagroda jest zacna, więc absolutnie nie ma żadnego obligu, oprócz obligu, które tyczą się zasad tego konkursu i tego, żeby w nim wziąć udział. Oczywiście generalnie nie ma żadnego poplecznictwa, nie ma żadnej taryfy ulgowej dla nikogo, nikt nie będzie lepiej czy gorzej traktowany. Zasady konkursu są takie same dla wszystkich i każdy ma taką samą szansę i tak naprawdę to jest taki konkurs, gdzie bardzo dużo, jeżeli w ogóle nie wszystko, zależy serio od Was i od tego, jak się mocno zaangażujecie. W tamtym roku zaangażowanie było ogromne. Ja byłam w wielkim szoku, jak duże to było zaangażowanie, słuchajcie. Ja liczę po prostu, że w tym roku będzie tak samo, że dacie czadu, że weźmiecie udział licznie, że będziecie ze mną, jak tylko film się wyświetli. No to po prostu liczę. Chciałabym też, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili przy tym i zawsze moim też takim celem jest nie tylko to, żebym ja miała jakieś korzyści jako kanał z tego, bo uwierzcie mi, że ja korzyści mam z tego minimalne względem tego, co Wam oferuję. Natomiast chodzi głównie o dobrą zabawę i o to, żeby zbudować z Wami jeszcze lepszą relację, żebyśmy tak bardzo się polubili nawzajem, bo to jakby zawsze działa w dwie strony. Ja bym chciała mieć taką wierną społeczność, która mnie rozumie, którą ja rozumiem, z którą się świetnie czuję u siebie na kanale, której nie muszę udowadniać, że nie jestem garbata. Wiecie, o co chodzi. Jakby te konkursy są po to, żeby budować między nami jakąś taką więź, jakieś takie fajne, jakieś takie fajne kontakty, żebyście chcieli mnie wspierać, chcieli mi pomagać w rozwoju mojego kanału sami z siebie, a nie dlatego, że jesteście przymuszeni chociażby konkursem i musicie subskrybować mnie tylko dlatego, że jest konkurs i tego wymaga, a później po zakończonym konkursie mnie subskrybujecie. To w ogóle nie o to chodzi. Jeżeli ktoś nie chce mnie subskrybować, bo po prostu nie czuje tego flow ze mną i to jest normalne też, no to nie. A jeżeli ktoś mnie chce dla samej mnie zasubskrybować, to wtedy jest mi miło i wtedy się bardzo cieszę. Więc jakby rozumiecie, że nie za wszelką cenę, bardziej tworzenie super społeczności mnie interesuje, niż jakie tamkolwiek inne subskrypcje i tak dalej. Więc częściowo konkurs jest dla mnie, częściowo w dużej mierze może nawet dla Was. Ma nas zbliżyć. Taki jest cel tego konkursu. Ma Wam dać przyjemność. Bardzo też fajnie by było, gdyby się okazało, że wygrała na przykład to osoba, która naprawdę bardzo się będzie z tego cieszyła, która nigdy by sobie nie pozwoliła na przykład na te perfumy, bo ta cena jest kompletnie zaporowa dla tej osoby i gdyby taka osoba, jeżeli taka osoba wygra, to
jeszcze większe szczęście, jeszcze bardziej będę usatysfakcjonowana, bo ja nie lubię tak dawać za nic komuś. Generalnie tak totalnie za darmo. Uważam, że obdarowujący lepiej się czuje, jeżeli dostanie za coś, za jakiś wkład pracy. Nawet jak powiesz później znajomym, słuchajcie, wygrałam konkurs, nastarałam się, słuchajcie, prawie miesiąc brałam w nim udział, po prostu to było ale wygrałam to i to. I myślę, że też dla Was będzie większa satysfakcja, że nie po prostu polajkowaliście, zasubskrybowaliście i ja wylosowałam i łód szczęścia, tylko włożyliście w coś pracę, albo ktoś włożył w tej pracy więcej, albo ktoś włożył mniej. Może mieć tylko pretensje do siebie, a nie do losu. To jest też tak, że dużo ciężej jest mieć pretensje do siebie niż do losu. I dużo ciężej jest sobie nieraz poradzić z tym, że była szansa tego wygrania tego konkursu, ale za mało z siebie dałem. Ciężko czasami przed samym sobą przyznać, że my nawaliliśmy, my się nie zaangażowaliśmy, niż powiedzieć, że no wiesz, no nie wylosowali mnie. To jest dużo łatwiej i obarczanie czegokolwiek winą, to jest ludzkie też, jest dużo łatwiej niż powiedzieć, że nie zaangażowałem się tak jak mogłem. Miałem szansę, mogłem to wygrać, dałem dupy. Także tak. Wszystko, co słyszycie, jeżeli chodzi o Pumbę, po prostu ja Was przepraszam, ale co ja mam z tym zrobić? On jest jaki jest. No. Jak on po prostu jest jaki jest. Chrapacz i tyle. Może słuchajcie, ja sobie już skończę ten makijaż poza Wami, bo tutaj też nic za wiele się nie będzie działo. Puder, bronzer, róż, rozświetlacz i tak naprawdę to wszystko. Tu trochę jeszcze przyciemnię to oko. Więc może po prostu sobie skończę to poza Wami, bo tak naprawdę myślę, że zasady konkursu już Wam powiedziałam. Jak to będzie wyglądało, już Wam powiedziałam. Myślę, że mogą mieć trochę łatwiej osoby, które są ze mną już długo, bo mogą pewne rzeczy pamiętać i nie muszą się cofać do tego filmu. Więc one mogą być w bardziej przywilejowanej sytuacji i w takiej trochę lepszej. To będą pytania z filmów z początku też roku, różnych, ale generalnie z tego roku. Też nie chciałam dawać jakieś rozkminy z filmów nie wiem, sprzed 2 lat, bo to kompletnie moim zdaniem mija się z celem. To będą filmy z tego roku, pytania, zagadki dotyczące filmów z tego roku. Myślę, że jeżeli ktoś w tym roku do mnie dołączył i jest ze mną w tym roku, to powinien pewne rzeczy wiedzieć i wydaje mi się, że może nie będzie tak wcale trudno, ciężko. No i dobra, słuchajcie, ja już jestem, że tak powiem, ogarnięta. Myślę, że zaraz właśnie nagram jakiś film na Vlogmasa. I co? Zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Naprawdę pokażcie, że jesteście, bo mało pokazujecie, że jesteście. Tutaj macie okazję i wesprzeć mnie, i zawalczyć o nagrodę. Zrobić wszystko, żeby ją otrzymać. I myślę, że to będzie bardziej satysfakcjonujące niż jakieś bycie wylosowanym. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i czy się cieszycie na ten konkurs. Jeżeli macie jakieś pytania, to pod tym filmem możecie je zadawać. Chętnie na wszystkie odpowiem. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. No i co? Zakończmy ten rok z przytupem.